Witajcie. Nie wiem, czy wiecie, że jeżeli sprzedajecie mieszkanie albo dom, który wyremontujecie przed tą sprzedażą przy użyciu tanich materiałów, to możecie podpaść Izbie Skarbowej, Urzędowi Skarbowemu i zdanie to będzie podzielone również przez sąd administracyjny. Czy w ogóle wiecie, że jeżeli sprzedajecie swoją działkę budowlaną, możecie narazić się na zapłacenie podatku VAT? Ciekawe, czy w ogóle o tym wiecie. A takie jest w Polsce prawo, a raczej jego wykonanie i konsekwencje tego, co jest uchwalone w prawie. W tej audycji opowiem Wam o wyrokach sądu administracyjnego, zarówno wojewódzkiego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, o praktyce urzędów skarbowych i o problemach zwykłych podatników, zwykłych osób. Jeżeli interesuje Ciebie obrót nieruchomościami, prawo, trendy na rynku nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania nas zarówno na YouTube, jak i w serwisie Patronite, bo zawsze jeżeli nas wspierasz, to dostajesz coś więcej, a jednocześnie zachęcasz nas do robienia kolejnych audycji. Jeżeli zaś chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, o prawie, o tym jak sprzedawać, obracać nieruchomościami, zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie jest nie tylko vlog o rynku nieruchomości, ale też znajdziesz tam kursy online dotyczące obrotu nieruchomościami. A w tej audycji poruszę dwa podstawowe tematy. Jak łatwo można podpaść urzędowi skarbowemu, sprzedając swoje własne mieszkanie albo sprzedając swoją własną podzieloną działkę. Temat pierwszy: sprzedaż mieszkania. I od razu Wam opowiem, że ja tutaj nie chcę się znęcać ani nad Urzędem Skarbowym, ani nad sądem, który wydał jakiś wyrok. Oni po prostu stosują i interpretują prawo, które obowiązuje w Polsce. Słowo interpretują jest takie nie najlepsze, bym powiedział, no bo co to znaczy interpretowanie prawa? Każdy może interpretować je na swój sposób. Gdyby prawo było bardzo jasne, to nie wymagałoby interpretacji. No, niestety nasz ustawodawca nie zadbał o to, abyśmy mieli jasne prawo, więc żyjemy w świecie interpretacji. Historia związana z mieszkaniem wygląda następująco. Otóż jakaś pani kupiła, potem sprzedała, w międzyczasie wyremontowała przy użyciu najtańszych materiałów według zeznań nabywcy. Nikt tego nie sprawdzał, jak było wyremontowane. Nabywca powiedział, że tak było i tak uwierzono, więc ona sprzedała i wyremontowała 4 mieszkania i sprzedawała to w ramach tego, że jest osobą, która po prostu kupuje mieszkanie, z jakichś powodów jej się nie spodobało, nie pasowało jej, odsprzedała to mieszkanie. Została oskarżona, że prowadzi działalność gospodarczą, w związku z tym musi zapłacić podatki tak, jakby prowadziła działalność gospodarczą, a ku jej przerażeniu jej nakłady na remont tego mieszkania nie zostały dobrze obliczone, no i powstał spór między tą panią a Urzędem Skarbowym. Oczywiście ona poskarżyła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I nie chcę teraz zastanawiać się nad tym, czy ta pani faktycznie działała jak przedsiębiorca i była przedsiębiorcą, czy była tak zwanym fliperem, który prowadził swoją fliperską działalność w ramach po prostu bycia Janem Kowalskim, Józefem Nowakiem, osobą fizyczną, czy też to miało być prowadzone jako przedsiębiorstwo. To nie jest w tej chwili istotne. Ważne jest, co spowodowało, że została ona uznana za przedsiębiorcę, bo to może dotyczyć każdej osoby, która uczciwie
i nie uważając się za przedsiębiorcę, po prostu kupi, wyremontuje i z jakiegoś powodu potem odsprzeda swoje mieszkanie. I będzie myślała, że działa po prostu zarządzając swoim własnym majątkiem. Jeszcze raz powtarzam, nie jest ważny tak dokładnie przypadek tej pani. Ważne jest nasze prawo. A to prawo nie jest jasne, bo na przykład kodeks cywilny mówi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Krótko i wydawałoby się bardzo jasno. Niestety jest wiele innych przepisów, a w tym jest m.in. ustawa o podatku od osób fizycznych oraz ustawa o podatku VAT. W przypadku ustawy o podatku dochodowym za prowadzenie działalności gospodarczej oznacza to działalność polegającą na wytwórstwie, budowie, handlu, usługach, polegającą na wyszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w artykule 10 i odpowiednich ustępach tej ustawy. Odsyłam Was do przeczytania sobie artykułu 5 punkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast ustawa o VAT mówi, że podatnikami są osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. A działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. I teraz, być może intuicyjnie wydaje Wam się to bardzo jasne, ale problem jest, co to jest działalność ciągła, czyli jak często, jak długo, czy to ma być jedno wykonanie, 5 czy 10, czy co tydzień, co miesiąc, co rok, co 10 lat. No i teraz dochodzimy właśnie do clou problemu, do uznaniowości i do takich swobodnych interpretacji niejasnego prawa. Otóż na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku, który został podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny, zawarł takie zdanie. Jak organy ustaliły na podstawie zeznań nabywcy od skarżącej mieszkania przy ulicy P, standard tego wykończenia był bardzo niski, jako że remont został przeprowadzony przy użyciu najtańszych materiałów. To zaś sugeruje, na co zasadnie wskazuje dyrektor Izby Administracji Skarbowej, na zamiar szybkiego zbycia lokalu z odpowiednim zyskiem. Tego rodzaju sposób przeprowadzenia remontu co do zasady nie cechuje bowiem osoby realizującej omawiane prace na własne potrzeby, lecz podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami nastawione na pewny i wymierny zysk. Ale czy naprawdę tak jest? A może remontujesz przy użyciu najtańszych materiałów dlatego, że nie stać się na materiały droższe? Jak w ogóle można ponad wszelką wątpliwość ustalić, że ktoś miał jakiś zamiar? Jak można ponad wszelką wątpliwość ustalić, co ktoś sobie myślał? Jeszcze raz podkreślam, że zupełnie nie mam intencji
bronienia tej pani, która działała tak, jak działała, jak to zostało opisane w tej sprawie. Sygnatury akt spraw sądowych odnajdziecie w opisie tego filmu i będziecie mogli sobie sami odnaleźć w związku z tym uzasadnienie wyroku. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzi mi o to, że stosując taką interpretację przepisów, można uznać, że jeżeli ty kupisz sobie drugie mieszkanie, dlatego że może masz teraz przypływ gotówki i chcesz je przeznaczyć swojemu dziecku, ale to dziecko jest niepełnoletnie i w związku z tym wyremontujesz to mieszkanie i je na przykład na jakiś czas masz zamiar wynajmować, a potem dopiero dać dziecku, jak osiągnie pełnoletność i nagle się okazuje, że albo przestajesz lubić swoje dziecko i nie chcesz mu już dać mieszkania, albo to dziecko na przykład umiera, albo dowiadujesz się, że wynajmowanie mieszkań może być niebezpieczne i się takich informacji rozpowszechnionych w mediach przerazisz. Nieważne, czy to jest prawdziwe, ważne, że się przerazisz. Albo na przykład zmieni się twoja sytuacja życiowa i ty razem z tym dzieckiem chcesz się wyprowadzić do innego kraju albo innego miasta. To co? To może uznać będzie, że w takim razie, jeżeli sprzedajesz to mieszkanie, to działasz w celu zarobkowym? Nie jesteś osobą indywidualną? Nie zarządzasz swoim majątkiem? I w ogóle dlaczego zarządzanie swoim majątkiem ma być uznawane za to, że jest prowadzone przez jakąś osobę naiwną i jeżeli chcesz coś sprzedać drożej i swój majątek sprzedawać drożej i lepiej, to już jesteś przedsiębiorcą? I z tym wiąże się punkt drugi. Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych, które zostały podzielone na mniejsze kawałki i były sprzedawane na sztuki. I to jest problem, z którym mierzymy się od wielu, wielu lat i jest wiele wyroków, zarówno z sądów, jak i wiele interpretacji urzędów skarbowych i to jest temat mielony i różnie interpretowany przez lata i ciągle jest jeden problem. Ja sam pamiętam, jak w swojej działalności niemal w tym samym czasie napotkałem na 3 różne interpretacje związane z 3 w sumie różnymi urzędami skarbowymi, z których jeden powiedział, że jeżeli masz działkę od iluś lat i ją podzielisz na mniejsze działki, to jednak wykonujesz działalność tak jak przedsiębiorca i powinieneś zapłacić VAT od sprzedaży każdej z tych działek budowlanych. W innym urzędzie powiedziano, że to dopiero od drugiej działki takiej sprzedanej, a w kolejnym urzędzie powiedziano, dobrze, kupiono te działki jakieś 5 lat temu, teraz je podzielono, więc proszę się nas nie czepiać i nie pytać nas, nie będziemy żądali żadnego podatku VAT. Takie to były czasy. I teraz, już kiedy są te jakieś interpretacje Izby Skarbowej, również mamy z różnymi interpretacjami do czynienia, w tym z takimi, w których jest mowa o tym, że jeżeli chcesz sprzedawać swoją nieruchomość, swoją działkę i wbijesz tam tablicę z napisem na sprzedaż, albo zatrudnisz pośrednika w obrocie nieruchomościami, który ma sprzedawać i ma uzyskać dla ciebie w domyśle dobrą cenę, bo to wcale nie jest powiedziane, że on tak ma zrobić, ale w domyśle zatrudniasz pośrednika, który ma uzyskać dla ciebie dobrą cenę, to zaczynasz działać jak przedsiębiorca i w związku z tym musisz zapłacić podatek VAT, bo, przypominam tym, którzy nie rozumieją tego problemu, generalnie rzecz biorąc, sprzedaż ziemi innej niż rolna w Polsce jest obciążona podatkiem VAT. Działki budowlane, a w zasadzie ich sprzedaż obciążona jest z mocy prawa podatkiem
VAT w pełnej stawce VAT-u. Ale nie spotykacie się często z taką sytuacją, dlatego że sprzedającą osobą jest osoba fizyczna, która nie jest traktowana a priori jako przedsiębiorca. Jednak, jeżeli ona swoją działkę podzieli i będzie sprzedawać kilka działek, no to już może podpaść pod tę definicję przedsiębiorcy. I w praktyce, o czym szczegółowo mówiłem w kilku wcześniejszych audycjach na tym kanale, możemy spotkać się z sytuacją, że taka działalność będzie uznana za działalność jak przedsiębiorcy i w związku z tym sprzedający zostanie nagle obciążony jakimś podatkiem, o czym nawet nie myślał w momencie, kiedy sprzedawał tę działkę. Jak powiedziałem, praktyka jest różna, bo są też wyroki sądów, które mówią, że to jest normalne działanie w ramach zarządzania własnym majątkiem, bo jeżeli coś sprzedajesz, to racjonalny właściciel sprzedający swój majątek chciałby uzyskać jak najwyższą cenę za ten majątek, więc nic dziwnego, że on na przykład dzieli swoją działkę na ileś mniejszych działek, bo w tym przypadku akurat może tak być, że sprzedając mniejsze działki uzyskuje wyższą cenę z metra, czyli łącznie wyższą cenę za sprzedaż całej nieruchomości. Tak może, chociaż nie musi być, ale tak może być. To, że zatrudnia pośrednika, to, że daje ogłoszenia, no to też nie jest specjalnie dziwne, bo jeżeli zarządzasz własnym majątkiem, no to chcesz znaleźć sposób jego najdroższej sprzedaży. Wobec tego szukasz różnych sposobów sprzedaży. Trudno jest sprzedawać cokolwiek, nie tylko działkę, w sposób tajny. I teraz przejdziemy do punktu numer 3. Oba te wcześniejsze punkty, zarówno sprzedaż tego mieszkania i spór z administracją skarbową oraz sprzedaż tych działek i nieustanne spory i problemy z administracją skarbową są w zasadzie podyktowane tylko jedną przyczyną: niejasnym polskim prawem, które nie wyjaśnia w sposób jasny, co jest zarządzaniem majątkiem własnym, co jest działalnością gospodarczą i dla każdego z tych sposobów działania wprowadza inne systemy podatkowe, inne przepisy podatkowe. Dodam, że ten problem nie jest jakimś nowym problemem. To jest problem, który jest znany wszystkim od lat. I jest to też problem, który od lat nie znajduje rozwiązania, a przecież tak naprawdę to woła o pomstę do nieba i te niejasne przepisy warto by zmienić, warto by uprościć to w ten sposób, aby zarówno podatnicy, jak i administracja skarbowa, jak i sądy miały mniej powodów do zastanawiania się i tracenia swojego cennego czasu na to, czy działasz zgodnie z prawem, czy masz zapłacić podatek w wersji A, czy podatek w wersji B. Uważam, że każdy w Polsce, każdy obywatel Polski powinien mieć prawo do jasnego systemu podatkowego. Jestem bardzo ciekaw, jakie niesprawiedliwości, w cudzysłowie podatkowe, a przynajmniej wydaje Wam się, że takie niesprawiedliwości Was lub Waszych znajomych dotknęły. O czym słyszeliście, z czym żeście się napotkali. Szczególnie chodzi mi o takie interpretacje podatkowe, które są różne w różnych przypadkach. Jeżeli znacie, napiszcie to w komentarzach. W ogóle, jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach również swoje opinie o rynku nieruchomości, podając nazwę miejscowości, o której piszesz, bo dzięki temu taka informacja będzie bardziej przydatna dla innych użytkowników naszego kanału.
Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Możecie to zrobić na Patronite, możecie to zrobić na YouTube. Zapraszam do składania propozycji nowych tematów, a jeżeli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, to zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz również kursy obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się!